Na przedmieściach Chicago, w Elk Grove Village w 2014 roku powstał pierwszy w Stanach Zjednoczonych program dwujęzyczny z językiem polskim jako wykładowym na równi z językiem angielskim. My name is Monica Farfan. I'm the principal of Claremont School. I'm very passionate about the program that we have here. This program has really been built from the ground up, and it's largely due to the powerful educators that we have here who really believe in this program, built it from the ground up, and really believe in it. Niedługo po rozpoczęciu swojej kariery jako nauczyciel Polish Bilingual Teacher w dystrykcie 59 na głos wypowiedziałam swoje marzenie, które brzmiało: bardzo chciałabym, aby Polish Bilingual stał się programem dual, aby dzieci z polsko mówiących rodzin miały tak samo fantastyczną szansę, jak ich sąsiedzi, którzy pochodzą z domów hiszpańskojęzycznych. They came to me and they said, you know, we've been hearing about these dual language models. We really think this could work for Polish as well. Nie musiałam długo czekać, żeby dowiedzieć się, że to marzenie się jednak spełni. W kolejnym roku dystrykt był gotowy, aby ruszyć z misją dwujęzyczności dla dzieci polonijnych. Jak każdy nowy program, i ten rodził wśród polonijnych rodziców pytania i wątpliwości. I have a lot of conversations with parents about our program. And some things that I've heard in the past have been, oh, you know, we don't need the program. We have Saturday Polish school. What I always say to parents is that in our dual language program, we're going to profound levels of academic language in both Polish and English, right? So we're teaching kids the language of science, the language of social science, the language of math, the language of language arts. 5 days a week, students really being immersed in that level of academic language. Okej, Bianka, twoja kolej. Pies aż przykucnął. This is a program about parents who want their children to be bilingual and biliterate and bicultural, and the parents said, well, that's what I want. Then when they chose to be a part of it and they could see their child's progress and that their children came home and were proud to be bilingual, they didn't have to try to convince their child to speak Polish, because the parents were seeing that. They were seeing that the kids, once they came to school, they would come home and they didn't want to speak Polish anymore. They were rejecting Polish. Now they were seeing their kids coming home, doing homework in Polish and English, reading in Polish and English, and being proud of that. Ze swoją siostrą rozmawiam po polsku, ponieważ ona się dopiero uczy mówić i bardzo chcemy, żeby ona mówiła po polsku, ponieważ skoro tu jest Ameryka, to od razu się nauczy naturalnie angielskiego, skoro tu mieszka. Polskiego może się trochę trudniej nauczyć, więc rozmawiam z nią po polsku. Część rodziców miało obawy, czy ten program nie przeszkodzi ich dzieciom w nauce języka angielskiego. Students who have another language, be it Polish or Spanish or Bulgarian, the more they understand about how both of their languages work, the more they're going to advance faster in both of their language, including English. So if the goal for the parent is, I want them to learn English only, they will learn English at a faster rate because they're going to truly understand how both of their languages work. Congratulations to the flag! Programy te stwarzają wyjątkową okazję, by umieścić język polski w systemie edukacji amerykańskiej. Sometimes we have our teachers who grew up bilingual say that when they were in school, they weren't able to speak Polish or Spanish or their home language. So they kind of felt like that was a piece of them that was being ignored. And now in our Polish dual language program, we create a space for students to be able to say, it's okay to use Polish. It's a good thing to use Polish. In fact, we value and we celebrate. Our teachers here especially are very good at let's have a celebration, and the kids come in with their costumes, and it's not just within the Polish dual language program, it's to the whole school. So they're really sharing the celebration of that culture and helping the whole school to embrace that as well. Więc zabierajcie wasze dzieci do teatru, ze słowem, żeby nie odmówcie im kontaktu.
Uczniowie klas dwujęzycznych nie mają najmniejszego problemu z płynnym przechodzeniem z jednego języka na drugi. Kąciki. Ja lubię w wersji angielskiej, ale nauki ścisłe to lubię w wersji polskiej. Ja bardzo lubię pisanie po polsku i czytanie po polsku. Po polsku teraz mówimy i gramy w grę, tak? Bilingual brain works differently and is very adaptable. And that's good for kids long term when they get into high school and college. They're able to think in different ways. It's not just about learning a language, but it's able to be flexible and adaptable in their mathematical thinking, in their science thinking. All of those components, because you're learning in two languages and having to use your brain in different ways, it's already flexible and adaptable to be able to acquire many academic realms. Jedną z najważniejszych funkcji programów dwujęzycznych jest przełamywanie stereotypów. Programy te pokazują, jak ważny jest język w utrzymaniu kontaktu z tradycją i kulturą kraju, z którego pochodzą rodzice i dziadkowie. There are many families that just are trying to emphasize so much on the English language, and we lose the language, but also the culture. And we're trying to bring that back for our kids. And I think through programs like dual language Polish programs, you don't have to lose it. You can only enhance it. Programy dwujęzyczne umacniają więzi między pokoleniami i ułatwiają kontakt między polskimi dziadkami a ich wnukami urodzonymi w Stanach Zjednoczonych. There was one time where an aunt of mine was asking me to translate in Spanish to her grandson something that she wanted to tell him. And it was so heartbreaking for me that the language barrier doesn't even allow her to have a relationship with her grandson, you know? And I just, that's why I said language is so much more than just words. It means family connection. And even if that's all the kids got out of the program, I think that's worth it, you know, within itself. Is just making sure that they're keeping that culture alive and those family connections alive as well. Taki technical language. Tak, dokładnie. Tego brakuje. Cześć. Dzień dobry, panie konsulu. Dzień dobry, dzieci. Co słychać w szkole? Dobrze, tak. A wy która klasa jesteście? Trzecia. Ach, to trzecia, to ja wiem. To trzecia najlepsza w szkole, słyszałem. Ta szkoła ma coś specyficznego. Po tych paru godzinach tutaj pobytu widzę, że atmosfera i ten polski język, który słyszę, czysty polski język u tych małych dzieci jest naprawdę warty tego, warty tej pracy, warty wysiłkowi grona pedagogicznego. Co to jest w ogóle poezja? Kto mi przypomni, zanim przedstawię nowy utwór? Wszyscy myślą, co my widzimy w poezji, czym się charakteryzuje poezja. Adrian. Tak, to są jakieś wiersze i różne rzeczy. To są wiersze. Co jeszcze możemy powiedzieć o poezji? Alicja? Poezja się rymuje. W poezji są rymy. Adrian? Wersy są. Wersy. Nikolka? Uosobienia. Uosobienia. Co to znaczy uosobienie? Co to są? Nikolka, co to jest? Uosabiasz zwierzęta, które naprawdę nie mówią, ale w wierszu mówią. Przepięknie. Co jeszcze, Marcel? Emocje. Emocje. Oczywiście wiersze przekazują jakieś emocje, prawda? Mogą być... A lot of the research that we know about these programs, I got to see really come alive in my classroom. And now with having the Polish dual language program and our Spanish dual language program, I really also get to see that research come alive in our own classrooms with our students. Dwujęzyczna rewolucja po polsku, która rozpoczęła się w Chicago, szybko objęła Nowy Jork. Miejmy nadzieję, że rozprzestrzeni się na cały kraj.